Dzień dobry. Dzień 9 wyprawy, albo tego, co z niej pozostało. Siedzę sobie w pięknym wdzianku szpitalnym. Na tarasie, piękna pogoda, w sam raz, żeby pojeździć na rowerze. To były gęsi. No niestety to już będzie na tyle, jeśli chodzi o jazdę rowerem. Dzisiaj jestem dopuszczony warunkowo na, jak powiedzmy, przepustkę na noc do hotelu. Jutro muszę wrócić na badanie krwi. Cały czas jestem na antybiotyku, muszę brać antybiotyk. To nie był żaden wypadek, nie miałem żadnego incydentu, nie zderzyłem się z nikim, nie spadłem z rowera, ani nic z tych rzeczy, po prostu nagle poczułem silny ból w brzuchu. Wiedziałem, co to jest, miałem taki sam ból w brzuchu 11 lat temu, przez co też przeszedłem operację, więc w porę zorientowałem się, co jest grane. Było to dość niespodziewane, zawróciłem szybko do Mariehamn, do stolicy wyspy. Byłem tylko 30 km od Mariehamn, więc zdążyłem zawrócić. Zameldowałem się do hotelu, no i zdążyłem zadzwonić do ubezpieczyciela, który kazał mi jechać na pogotowie. Na pogotowiu bardzo dobrze się mną zaopiekowano. Zabrano mnie na oddział chirurgiczny, gdzie zostałem na obserwacji. Następnego dnia zrobiono mi rezonans, mały zabieg i już jest dobrze. Doktor Gustafsson zabronił mi jazdy na rowerze, przynajmniej wysiłkowo. Do portu w Mariehamn mogę sobie dojechać, ale nic więcej. Także tu chyba ta przygoda się kończy. Szczęście w nieszczęściu, że zorientowałem się, co się dzieje i w porę zdążyłem zawrócić. Szczęście również, że posiadałem kartę EKUS ze sobą, Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. I to taka naprawdę mała, drobna uwaga do wszystkich. Jeżeli się wybieracie po krajach europejskich, Unii Europejskiej na wycieczki rowerowe i inne, wyróbcie sobie kartę EKUS. Możecie ją wyrobić przez portal pacjenta za darmo. Przychodzi w ciągu tygodnia pocztą na wasz adres, a to wam uratuje życie. Może nie, bo każdy się z wami zajmie, ale uratuje wasz portfel. Tu dostałem tylko jasno powiedziane, że gdybym nie ta niebieska karta, to byłoby very expensive. Opieka tu w szpitalu w Mariehamn jest rewelacyjna. To jest ponad standardy, jakich bym się tylko spodziewał. Ja wiem, że jesteśmy w kraju skandynawskim. Opieka medyczna jest na wysokim poziomie, ale to, że 3/4 personelu mówi po angielsku na poziomie B2 co najmniej, nie ma żadnych problemów z komunikacją. Personel jest bardzo troskliwy, opiekuńczy, wspierający, zainteresowany i to nie tylko mną, bo jestem jakimś tam ciekawym wydarzeniem pewnie lokalnie, że gościu na rowerze z Polski i w ogóle taka historia, bo widzę, jak się też odnoszą do innych pacjentów. Pełen szacunek za ich zaangażowanie, ich pracę. No i oczywiście standard tego szpitala jest niesamowity. Jest to jedyny szpital na wyspach w archipelagu. Szczęście moje, czy opatrzność jakaś polega na tym, że nie pojechałem na inne wyspy archipelagu, a chciałem popłynąć po prostu promem po różnych wysepkach, bo stamtąd już niestety, ale zostałbym ściągnięty śmigłowcem do szpitala. Także dobrze się skończyło. No i teraz będziemy kombinować, jak wrócić do kraju, nie jadąc na rowerze przez Szwecję. Ale o tym niech się martwi już mój ubezpieczyciel. No i też druga sprawa, ubezpieczcie się dobrze. Ja jestem w kontakcie z moim ubezpieczycielem, więc zobaczymy, jak im pójdzie. No to jestem na zewnątrz. Na przepustce do jutra.
Cieszę się, że takie żółte cudeńko mnie nie musiało przywozić gdzieś z jakiejś wyspy. To by było coś. Jesteśmy na rowerze znowu. Ale żadnych szaleństw. Jadę tylko do apteki, na pocztę i tyle. Tak jak dr Gustafsson kazał. Najlepszy chirurg na wyspach. Wielokrotnie o tym słyszałem. Dobra, skoro z rowerowania nici, bo dr Gustafsson jednak wyraził się jasno i zdecydowanie, a nie chce go zawieść, to myślę, że pora na... Aby zrozumieć obecne znaczenie Wysp Alandzkich, musimy cofnąć się aż do XII wieku, kiedy to wraz ze wzrostem potęgi monarchii szwedzkiej rozrosły się jej wpływy na wyspy archipelagu alandzkiego oraz wschodniej Finlandii. To właśnie z tego okresu do dziś podziwiać możemy jeden jedyny zamek na Wyspach Alandzkich, zamek Kastelholm. Pośród jego wielu właścicieli była również Polka, królowa Katarzyna Jagiellonka, córka Zygmunta I Starego, króla Polski, żona Jana III Wazy oraz matka Zygmunta III Wazy. Po bardzo krótkim okresie panowania Duńczyków Wyspy Alandzkie ponownie znalazły się we władaniu Szwecji. Sytuacja ta trwała aż do XIX wieku, kiedy to Wyspy Alandzkie przeszły we władanie Rosji, w skład której wchodziło Wielkie Księstwo Fińskie. Specyficzne położenie Wysp Alandzkich, które niejako strzegą wejścia do głowy Dziobaka, czyli Zatoki Botnickiej, oraz do łapek Dziobaka, czyli do Zatoki Fińskiej, oraz patrzące na południe, na basen Morza Bałtyckiego, sprawiają, że wyspy te są bardzo atrakcyjne i strategicznie ważne. O tym strategicznym położeniu wysp dobrze wiedzieli Rosjanie, którzy to podczas wojen krymskich, a właściwie jego bałtyckiego epizodu, silnie ufortyfikowali cały archipelag. Nie zdało się to jednak na nic, gdyż połączone siły brytyjskiej oraz francuskiej marynarki zmiotły ich w pył, kończąc tym samym dominację rosyjską na Bałtyku. 30 marca 1956 roku w Paryżu podpisano traktat paryski kończący wojny krymskie. Jednym z jego postanowień była totalna demilitaryzacja archipelagu Wysp Alandzkich, co też się wydarzyło. Wykorzystując zamieszanie roku 1917 i rewolucji październikowej w Rosji, Finowie zaczęli walczyć o swoją niepodległość. Częścią tej walki były również Wyspy Alandzkie. Czerwoni, czyli zwolennicy, powiedzmy, socjalizmu, oraz biali, czyli zwolennicy Senatu fińskiego, przekroczyli zamarznięty archipelag i udali się tu właśnie, na wyspy. Zaniepokojeni potyczkami czerwonych i białych Finów na Wyspach Alandzkich interweniowali Szwedzi.
warto pamiętać o tym, że większość mieszkańców Wysp Alandzkich było pochodzenia szwedzkiego. A teraz chwila przerwy na małego gościa. Nieudana interwencja szwedzka doprowadziła do interwencji niemieckiej. Ta zaś doprowadziła do kolejnej interwencji rosyjskiej, w wyniku czego na małych Wyspach Alandzkich mieliśmy Szwedów, dwie strony fińskie oraz Niemców. Ostatecznie Wyspy Alandzkie weszły w skład Finlandii. W 1919 roku mieszkańcy tych wysp podjęli się referendum w sprawie zjednoczenia ze Szwecją. Miażdżąca, przeważająca ilość głosów, bo aż 95% była na tak. Niestety Finowie mieli to. Alandczycy nie odpuszczali. Skierowali swój protest do nowo powstałej Ligi Narodów, która to już w 1921 roku doprowadziła do podpisania paktu, którym zagwarantowała autonomię dla Wysp Alandzkich w ramach państwa fińskiego. Sygnatariuszem tego porozumienia była również Polska. Traktat autonomiczny następnie został ratyfikowany przez wiele innych podobnych, m.in. przez traktat akcesyjny Szwecji i Finlandii do Unii Europejskiej. W ramach tej autonomii Alandczycy mają prawo do własnej flagi, do samostanowienia, oczywiście w ramach państwowości fińskiej. Mają swój własny mały rząd lokalny ze zwierzchnictwem w Helsinkach, z gubernatorem Finlandii tu na miejscu. Mają możliwość mówienia w języku szwedzkim, z czego korzystają i porozumiewa się tu tylko i wyłącznie po szwedzku. Mają własną pocztę, własne tablice rejestracyjne, czy nawet własną domenę internetową. Jednakże chyba największą zaletą dla mieszkańców Wysp Alandzkich związaną z ich autonomią jest demilitaryzacja. Na wyspie nie znajdują się żadne wojska, ani szwedzkie, ani fińskie. Podczas II wojny światowej wyspa była totalnie bezpieczna. Jej flota, zarówno handlowa, jak i taka rybacka, nie była atakowana ani przez stronę niemiecką, ani przez stronę aliancką. Neutralność Wysp Alandzkich została zagrożona w 2022 roku, kiedy to Hitler XXI wieku postanowił najechać Ukrainę. Do obwodu królewieckiego zadysponowane zostały dwie brygady wojsk powietrzno-desantowych, które wraz z flotą bałtycką stanowią potencjalne zagrożenie zarówno dla Gotlandii należącej do Szwecji, jak do neutralnej Wysp Alandzkich należących do Finlandii. Niemniej patrząc na wielkie sukcesy, jakie odnosi rosyjska armia w Ukrainie oraz ich doborowe jednostki WDW, myślę, że mieszkańcy Wysp Alandzkich mogą spać spokojnie. Szósta 30, dzień chyba 10, nie? Jadę do doktora Gustafsona sprawdzić, czy już dzisiaj mogę wyjść oficjalnie ze szpitala z wypisem i jakoś planować powrót do domu. Chłodny poranek,
13 stopni. Bezchmurne niebo. Oczywiście pusto. Trzymajcie kciuki. I wychodzę. Stałem zielone światło od doktora i mogę jechać do domu. Przygotowałem im troszeczkę małe podziękowanie za opiekę. Trochę słodyczy. Zobaczymy, czy się nie opraszą. Wolny, bye bye. Ale ulga. Szósta 10. I tak się kończy już chyba moja przygoda definitywnie z Finlandią, z Alandami. Co tu się działo? Mam nadzieję tu wrócić i dokończyć to, co chciałem.